Bum, 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 bum! Bam, 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 bam. Witamy na kolejnym odcinku No Comment. Ja nazywam się Kamil Żynda, ze mną jest dzisiaj Łukasz Żeligowski. Cześć, Kamil. I porozmawiamy dzisiaj o decentralizacji, centralizacji, bitcoinie, halvingu i oszustwach. Kilka ważnych tematów. Kilka ważnych tematów, akurat na bieżąco, bo jesteśmy przy ostatnim ataku na multi-chain. Tak, no właśnie to jest ciekawe zdarzenie. Może powiedzmy, czym jest multi-chain właśnie. Multi-chain to jest takie rozwiązanie, które umożliwiało bridge'owanie, czyli przerzucanie tokenów pomiędzy różnymi sieciami. Czyli mogłem mieć USDT na sieci Polygon, a chciałem je mieć na przykład na sieci Ethereum, no to wystarczyło użyć tego narzędzia, mogłem wpłacić na wpłacić na specjalny adres i otrzymywałem z powrotem na ten sam adres, ale na sieci Ethereum USDT. Tak w wielkim skrócie. Rozwiązanie proste, łatwe, ale myślę, że wiele osób popełniło pewne uproszczenie, bo myśleli, że to jest zdecentralizowane, Tak. to jest takie bezpieczne i tak dalej. No a tu się nagle okazało, że wcale tak nie jest, bo przecież tak naprawdę tam to jest scentralizowany system, który obsługuje kontrakty, które przyjmują wpłaty i kontrakty, które dokonują wypłat. Także tutaj nie ma mowy o tym, że mamy jakąś decentralizację, tylko jest faktycznie jeden kontrakt, jest jeden program centralny, który tym wszystkim zarządza. Tak, no, protokół, czy po prostu oprogramowanie komputerowe napisane w taki klasyczny sposób, jak nie wiem, oprogramowanie giełdy, tak, centralnej. Czyli to jest żadna decentralizacja. To, że są używane kontrakty, wcale nie daje bezpieczeństwa, a tak mam wrażenie, że większość osób myślała. Tak. No i tak myślała chyba do 6 czerwca. Lipca, przepraszam. Znasz szczegóły chyba. Tak. Dokładnie. Multi-chain obsługiwał 25 sieci, 1100 tokenów, no i skradziono środki o wartości $130 milionów. Skradziono. Były nieautoryzowane transakcje, które przeszły. Co ciekawe, że te środki nie zostały wypłacone na jakieś miksery, na giełdy zdecentralizowane, żeby móc je dalej jakby przenieść te środki dalej bez możliwości prześledzenia środków. Zostały wysłane na adresy. I to jest bardzo ciekawe. I są cały czas na tych adresach. No, szybko postąpił Tether i Circle, czyli właściciele tokenów USDT i odpowiednio USDC, którzy zablokowali środki na tych adresach. No i Tether zablokował środki na $2,5 miliona, a Circle $1 miliona, a Circle na $60 milionów. Czyli $62,5 miliona z tych środków jest już zablokowane. Okej, a reszta to jest w jakichś innych tokenach, których wartość ma całkiem niezłą. Tak jest. I to był jeden z większych haków w historii w ogóle krypto. Tak, no i jakby można by powiedzieć, że hakiem, ale problemem stało się to, że cała konstrukcja siadła, została wyłączona i przestała działać. To znaczy mamy w tej chwili na tych kontraktach różnych poblokowane, z tego co pamiętam, $1,5 miliarda. Tak jest. Czyli $1,5 miliarda jest zablokowane, nie można nic z tym zrobić, zespół odpowiada. Zespół sam nie wie w ogóle, co się dzieje za bardzo, że piszą w tweetach, że coś się stało, że nie wiemy co. No i co ciekawe a propos tego, co powiedziałeś o centralizacji i decentralizacji, jest to, że jakby całość protokołu tego dotyczącego multi-chaina była w rękach prezesa fundacji, który zginął. Nie ma z nim kontaktu. Wysłali tweeta, że nie mają kontaktu, nie wiedzą, co się dzieje i nie mają możliwości odzyskania całości protokołu. Wiesz, kto był prezesem? Pamiętasz? Bo ja nie pamiętam dokładnie, ale ma jakoś taką... chińsko brzmiące nazwisko. Tak. Nie chcę tutaj... Zhao, coś... Zhao? Jak z Hają. Tak, no to mnie zastanawia, że mamy rozwiązanie informatyczne, za którym stoi przecież ktoś i nikt tego nie weryfikuje. Tak. Z drugiej strony mamy rozwiązania informatyczne takie jak giełda, które są rozwiązaniami tego samego typu. Tylko na giełdzie dochodzi do wymiany tokenu A na token B, a na tym bridge'u dochodziło do wpłaty tokenu A i
tego tokena na innej sieci, czyli de facto to samo. No praktycznie giełda, tylko taka swapowa. Tak, swapowa, dokładnie. Tylko jeden token na drugi. I ja nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że multi-chain ma, czy jest sprawdzony, czy ma proof of reserve. Nie miał żadnego na pewno. No kurczę, to jest w ogóle niesamowite, do jakiej lekkomyślności doprowadziliśmy, że $1,5 miliarda w różnych tokenach jest w tej chwili zamrożone w rozwiązaniu, które nigdy w życiu nie powinno być przez nikogo używane. Tak, zdecydowanie. No tym bardziej, że no właśnie całość protokołu była w rękach jednego człowieka. No to jest najgorsze, że nikt tutaj nie zrobił żadnego jakiegoś audytu. Ja pozdrawiam wszystkich dziennikarzy kryptowalutowych, że nikt z was o tym nie napisał artykułu. Dopiero jak się wylało. Może ktoś napisał. Jeżeli ktoś napisał taki artykuł, to bardzo proszę o komentarz, o link do artykułu, bo bardzo chętnie bym przeczytał ten artykuł. Kto ostrzegał wcześniej? No, bo to słuchaj, to jest... Kurczę, dla mnie to jest niesamowite. Tak olbrzymi ilość środków w rękach jednej osoby, coś niesamowitego. No wiele osób podejrzewa właśnie, że to była wewnętrzna robota. Tak, no właśnie, nie? Czyli że ktoś próbował wypłacić sobie środki. No ja czytałem o tym, że jest bardzo podejrzane, czy bardzo prawdopodobne to, że ten CEO tego multi-chaina został aresztowany przez Chińczyków. Też słyszałem, tak. To też to gdzieś czytałem właśnie. Po prostu przekazał im wszystko, co mógł i teraz, no co? Szukaj. Wiatr w polu. Tak, to jest niesamowite. No Chiny i centralizacja to ogólnie ten kraj na tym stoi, no tak można powiedzieć. Czyli zobacz, Kamil, sam fakt powoływania się na jakąś decentralizację, powoływanie się na to, że to jest bezpieczne, no bo jednak multi-chain nie mówił nic wprost o tym, że on jest scentralizowany. Mówiło się, to taki bridge jest, automat i tak dalej, a tak naprawdę to było zwykłe i zawsze jest, w każdym bridge'u, w każdym rozwiązaniu tego typu zawsze to będzie centralne rozwiązanie. Rozwiązanie, które umożliwia po prostu ludziom swapowanie tokenów pomiędzy różnymi sieciami. To jest coś, co musi być centralnie zarządzane i my musimy też pamiętać o tym, że powinniśmy poddawać rygorom takim testowym, badawczym rozpoznania, czy to jest dobre rozwiązanie, dokładnie w takim samym stopniu, jak traktujemy na przykład giełdy. Dokładnie. Nie? Czyli to jest niesamowite. To również pokazuje, jak w wczesnym etapie jesteśmy jako społeczność, że tego typu wydarzenia są możliwe, że tego typu projekty mogą funkcjonować nie gdzieś tam z boku, tylko na tak wielką skalę. Nie? Multi-chain był chyba w ogóle pierwszym projektem tego typu, który umożliwiał taki transfer między sieciami w taki sposób. Tak, było albo jednym z pierwszych. Jednym z pierwszych. No, funkcjonował dosyć długo. Jak widać, jest prawdopodobne również to, że po prostu ktoś połasił się na ile? 160? Tak? 130 milionów dolarów. To była jakaś informacja sprzed kilku dni, a wiem, że tam na bieżąco wchodzą jakieś nowe informacje, także że podejrzewam, że oni tej dziury nie załatali. Nikt nie wie do końca, co tam się dzieje i podejrzewam, że te środki dalej są wypłacane. I tam też z tego, co czytałem, jakichś raportów, podejrzane było bardzo to, że nikt się nie spieszył z tym wysyłem środków, że jak oni to odkryli, to później dalej były wysyłane. Czyli to jakaś musiała być, wszystko wskazuje na to, że to jest jakaś wewnętrzna robota. No, właśnie może być powiązana z tym, że nie ma kontaktu z właścicielem. Właścicielem CEO, tak. No. Jak patrzymy na tą sytuację w takim szerszym kontekście, to możemy pomyśleć sobie, a co by było, gdyby, zresztą to się dzieje, jakby jakaś giełda zdecentralizowana została zhakowana. To się dzieje, można powiedzieć, może nie codziennie, ale bardzo często mamy do czynienia z takimi. No i programiści mówią, coś tam nam nie wyszło. No właśnie, nasz tutaj naczelny programista, jego powiedzenie, kolejny dzień, kolejny hak na DeFi. Tak, no bo faktem jest, że te protokoły, czy te kontrakty, które służą do obsługiwania DeFi są szalenie skomplikowane, a z drugiej strony programiści, którzy je piszą, są dosyć frywolni bardzo często, nie? I nie stosują żadnych tam zasad dobrego pisania kodu.
nie mają odpowiednich audytów czy stopni kontroli bezpieczeństwa. No i efekt tego jest taki, że mamy sytuację, gdzie to jest stara historia, ale jeden z kontraktów miał taką wadę, że nie był związany z DeFi, ale z jakąś inną, tam chyba zbiórką czy z czymś, że metoda, która powinna być, czy interakcja z kontraktem, która powinna być ograniczona tylko do jednego właściciela, czyli że właściciel może chyba wypłacić środki z tego kontraktu, to była publiczna i każdy mógł ją zawołać. Nie? Tylko to trzeba było się zorientować i wszystko, co zostało zebrane, można było wypłacić, bo programista się pomylił. Rozmawialiśmy kiedyś chyba właśnie na taki temat, że ktoś wykrył dziurę, wypłacił sobie środki, później zwrócił część środków, chyba zwrócił całość nawet tych środków. I chciał dostać fee, znaczy swoje znaleźne. Tak, tak, ale chyba dostał, w ramach tego dostał jakiś wyrok sądowy. No, chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Nie? No, jeżeli jeszcze będziemy mówili o centralizacji, decentralizacji, to warto powiedzieć, że my jako Kanga staramy się w tej chwili zdecentralizować, ale w ten inny sposób, nie? Czyli właśnie wprowadzamy peer-to-peer, czyli ten mechanizm tego, że każdy użytkownik Kangi, który się zgłosi, przejdzie odpowiednią procedurę KYC, bo to jest istotne, może stać się operatorem, kimś takim jak operator i może otrzymywać informacje o tym, że jacyś inni użytkownicy giełdy chcą kupić przelewem bankowym albo blikiem, albo chcą sprzedać i otrzymać przelew bankowy albo blika kryptowaluty. Ograniczone to jest na razie do złotówek, rozmawialiśmy o tym, tak. Ale spieszę z informacją, to już działa, jest uruchomione, jeszcze nie jest publicznie dostępne, ale produkcyjnie już działa. Dokonywaliśmy dzisiaj, czwartek, pierwszych operacji, no i funkcjonuje to całkiem porządnie. Jeżeli są osoby, które są zainteresowane, chcą być operatorami, bardzo prosimy o kontakt z Customer Supportem po więcej szczegółów. Tak jest. Wystarczy mieć konto na Kandze zweryfikowane i umieć obsługiwać Telegram, ponieważ tutaj Telegram jest jednym z narzędzi komunikacji. No to tak właśnie jeszcze mam do Ciebie pytanie, bo ja nie jestem programistą, no nie znam się na programowaniu, ale podejrzewam, że w dzisiejszych czasach takie kontrakty, które są właśnie dotyczące tego typu DeFi czy właśnie multichaina, to są bardzo skomplikowane protokoły. No tak? Właśnie jeśli chodzi o Bridge'a, to powiedziałbym, że to jest najprostsze, co można zrobić, bo to jest de facto przyjęcie, trzeba wykryć, że z adresu A przyszła wpłata na blockchainie, na przykład Ethereum i to oznacza, że na blockchainie tam właśnie Polygon, na adres A trzeba wysłać tyle i tyle środków. I wtedy triggeruje to drugi... No tak, to triggeruje właśnie ten centralny system, który monitoruje odpowiednie wpłaty i dokonuje odpowiednich zleceń wypłat. No to się do tego sprowadza. Oczywiście tu można sobie pokomplikować, w sensie może jakoś tam coś zoptymalizować, ale de facto to się do tego sprowadza. Wpadło mi na jeden portfel, muszę wypłacić na innym. Oczywiście pod warunkiem, że mam środki, bo jak nie mam, no to trzymam. No, tak. No i to można obudować pewnymi rozwiązaniami takimi kontraktowymi, no ale jak widać nawet tutaj w tym przypadku multichaina tam niby to było właśnie wszystko na jakichś super skomplikowanych kontraktach z jakimiś funkcjami i tak dalej, no i nic nie można zrobić, bo ludzie, którzy wysłali na przykład USDC po sieci Ethereum, chcieli dostać po sieci BSC, no to wiem, że znam takie osoby, które mają całkiem spore kwoty zamrożone, które są w fazie zatwierdzania, więc co to znaczy, nie wiadomo. Nie? No właśnie, no a w przypadku takiego DeFi, czy tam jest możliwe, że tak powiem, zaszycie jakiegoś fragmentu kodu, którego nikt nie znajdzie? Nie, tego raczej się nie da zrobić. Kod jest jawny, więc myślę, że tutaj większym problemem jest to, że w kodzie mogą znajdować się pewne błędy albo błędy przypadkowe, albo błędy świadome. Czyli backdoor Takie backdoory, tak. To jest coś, co może wystąpić. A jeszcze groźniejsze jest to, że to mogą być błędy nie tylko związane ze stylem pisania, czy z tym, że ktoś popełni, no może nie literówkę, bo literówki się nie da, ale zapomni właśnie tam ograniczyć prawa wykonywania jakichś rzeczy na kontrakcie
tylko do jednej konkretnej osoby, a nie dać to wszystkim, ale mogą być też błędy czysto związane z algorytmem, z tym, że nie wszystko zostało dobrze przemyślane, a z drugiej strony mogą być jeszcze takie rzeczy, takie problemy, które wynikają z samej natury działania kontraktu. No i teraz te flash loany, których temat jest bardzo głęboki i może nie jest na dzisiaj do omawiania, ale jest pewna metoda tego, nazwijmy to, wyłudzania środków, to ja to nazywam tak świadomie, bo niektórzy mówią, no skoro można, to znaczy, że wolno. No ale to generalnie polega na tym, że wykorzystujemy pewną właściwość tych wszystkich kontraktów i możemy w ten sposób wyprowadzić całkiem sporo środków. W bardzo uproszczonym skrócie powiedzieć, zawyżamy kurs jakiegoś tokena, bierzemy pożyczkę używając jako zastaw tego tokena, po czym następnie okazuje się, że mamy gwałtowny spadek wartości tego tokena i system nie zdąży zlikwidować zabezpieczenia i nie jest w stanie odzyskać środków, które pożyczył. No to tak bardzo prosty przykład. No i tutaj te zdecentralizowane rozwiązania mają swoje problemy, chociaż uważam, że one są do rozwiązania, do pokonania. To nie jest trywialne, ale to się da zrobić. A propos pożyczek, właśnie teraz sobie pomyślałem, bo na Kandze wiesz, nie, że działają te pożyczki. Oczywiście. One działają bardzo dobrze działają. Bardzo dobrze działają. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo osób skorzystało z tych pożyczek, więcej niż się spodziewaliśmy. No i teraz faktycznie myślimy o tym, żeby zwiększyć jeszcze bardziej płynność, dać innym możliwość korzystania z zapewniania płynności na tego typu instrumencie. No i zapraszamy również w tej sprawie osoby, które chciałyby, myślą o tym, żeby zasilać, nazwijmy takie konto stakingowe. Zapraszamy do kontaktu z supportem. Na razie to jest niezobowiązujące, nie mamy jeszcze terminu uruchomienia, ale chcielibyśmy chociaż na razie rozpoznać zainteresowanie, jak dużo osób jest zainteresowanych tym, żeby zapewnić płynność na tego typu pożyczkach. Bo pożyczki już działają, także przypominamy. Tak, pożyczki działają, bardzo dobrze działają. Można wejść do nas na stronę i spróbować samemu, nawet jakąś drobną. A teraz to jest dobry moment na to, żeby polubić tylko subskrybować i komentarz i udostępnienie i dzwoneczek. Dzwoneczek, tak. Dzwoneczek. Dzwoneczek jest bardzo ważny, bo wtedy dostajecie informacje o tym wszystkim, co publikujemy na bieżąco. Także nic was nie ominie, a myślę, że rzeczy, których możecie się dowiedzieć, są też wartościowe. Dokładnie tak. Przypominamy, że oprócz tego, że możecie się dowiedzieć tutaj u nas bardzo dużo informacji na temat działania blockchaina, na temat całego świata krypto, no to mamy także Kanga University. Tak, dostępne olbrzymia baza wiedzy. Olbrzymia baza wiedzy dla początkującego, totalnie początkującego, zaawansowanego, średnio zaawansowanego, jak i naprawdę eksperta. Materiałów jest cała masa, zachęcamy do tego, robimy to w pewien sposób spełniając naszą misję, ponieważ my wierzymy w to, że krypto jest czymś, co zmienia świat, a żeby zmienić świat, to trzeba nieść ten kaganek edukacji i my to chcemy robić. Tutaj nie ma żadnych podstępów, żadnych haczyków. To jest czysta baza wiedzy dostępna całkowicie za darmo. Tak, lekcji jest ponad 150 w tym momencie, cały czas je będziemy rozwijać. Robimy to we współpracy z Kryptostudentem, także dziewczyny wiedzą, co robią, wiedzą o czym piszą. Tak. Co ciekawe, dziewczyny w świecie krypto bardzo dobrze. Właśnie z tego się cieszę, że to nie tylko mężczyźni. Tak, byłoby nudno. Myślę, że jeżeli ktoś z was jest zainteresowany tym, żeby pomóc nam w prowadzeniu takiego portalu, tak. Również, jeżeli ktoś ma pomysł, zachęcamy do tego, żeby dać nam znać. No niedługo będą wersje audio do odsłuchania. O, świetnie. I niedługo będą jeszcze, tutaj nie mogę bardzo chyba powiedzieć, bo to taka trochę tajemnica, ale tutaj jedna osoba u nas, którą bardzo wszyscy lubią, również nagrywa podsumowania tych odcinków. Nie w czystej formie, jak jest 1:1 lekcja, tylko swoimi słowami opisuje, co w tej lekcji było, łatwy, przystępny i miły sposób. Nie wiem, będę zaskoczony. No właśnie. To nie ja. Follow the news. Follow the news, tak. Oczywiście. Dobra, Kamil, mamy jeszcze drugi temat. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Bitcoinie, o halvingu.
i o tym, co dzieje się na rynku, jakie są nasze predykcje. Dzisiaj Bitcoin kosztuje 30 500, tak mniej więcej. Tak. Od jakiegoś czasu tak się waha między 30 i 31 i nie wiadomo, co się stanie. Ja tu mam takie ciekawą tabelkę, sobie przygotowałem. Słuchajcie, jak wyglądała cena w dniu halvingu? Pierwszy halving 2012 rok z 50 na 25 bitcoinów, a może w kilku słowach, Kamil, tak prosto i zrozumiale, czym jest halving? Halving jest podziałem nagrody o połowę, co jak określony czas, który sprawia, że cena wydobycia bitcoina musi iść do góry, no bo im mniejsza jest nagroda za blok, który jest a koszt taki sam. A koszt jest taki sam, czyli co 10 minut jest generowane 6,25 bitcoinów jako nagroda dla górników, którzy dostają to za to, że wydobyli blok. Po halvingu zmniejszy się o połowę, czyli w następnym halvingu, który będzie za niecały rok, chyba 300 dni, nawet mniej niż 300 dni w tym momencie, to będzie 3,25 bitcoina co każde 10 minut. 3,125. Przepraszam, tak. 3,125. Tak. Na początku to było 50 bitcoinów, potem spadło do 25, potem do 12,5, potem do 6,25, no i spadnie do 3,125. No i teraz tak jak powiedziałeś, to ma wpływ na cenę, no bo koszt wydobycia jest taki sam, a tu nagle o połowę mniej górnicy dostają, czyli albo górnicy zaczną się wycofywać, albo cena pójdzie odpowiednio do góry. No i teraz... No i tu gospodarka rynkowa działa, no inni widzą okazję tam, gdzie inni nie widzą tej okazji. Jedni Dokładnie. Rezygnują, a inni wchodzą na rynek, bo mogą mieć tańszy prąd na przykład. Tak, no i teraz okazuje się, że praktycznie zawsze przy halvingu mieliśmy dosyć dynamiczne wzrosty cen i teraz zobacz, 2012 rok, halving, cena bitcoina w dniu halvingu wynosiła $12,35. 150 dni później $127. Czyli 10-krotnie. 10-krotnie. 2016 rok, czyli gdy był halving z 25 na 12,5, cena bitcoina wynosiła $650. 150 dni później 760. Nieduży wzrost, ale jest. No i ostatni halving, 2020 rok, cena bitcoina $8,821, astronomiczna kwota. Przypomnę, dzisiaj 30,5 tysiąca. Po 150 dniach od halvingu kosztował prawie $11,000. Czyli mamy, że w ciągu 150 dni od halvingu do tej pory za każdym razem mieliśmy wzrosty. Teraz ta cena jest w okolicach $30,5 tysiąca. No pytanie, ile będzie w dniu halvingu? To jest maj, tak? Przyszłego roku. Tak. To będzie, no właśnie, jak myślisz, te wzrosty są przed nami? Czy te wzrosty już się zaczęły? Ja podtrzymuję swoją tezę, że 1 satoshi będzie wart $1 kiedyś. Czyli $1 milion. Nie, 100 milionów dolarów. To myślę, że w dalekiej perspektywie myślę, że to jest możliwe, no ale w najbliższej perspektywie myślę, że to może być, no bo to takie, nie chcę być wróżbitą Maciejem, tak, tutaj wymyślać sobie, nie prowadzę analizy technicznej, nie wiem, bardziej intuicyjnie do tego podchodzę. Wiem jedno, że bitcoina się tylko kupuje i się nie sprzedaje i myślę, że to może być w dniu halvingu może cena niedużo różnić się od tego, co jest teraz, ale tak jak mówisz, po halvingu systematycznie musi rosnąć. Bo halving to jest taki czas, kiedy właśnie część górników rezygnuje, wyprzedaje się, tam są duże ruchy na rynku w tamtym momencie, ale już po halvingu zaczyna systematycznie rosnąć. I myślę, że może być tak, że przed halvingiem będzie trochę wyżej niż teraz. Dobra, pobawię się trochę. No, dajesz, ja myślę, że przed halvingiem może to być około $50,000. W dniu halvingu, czy tam w okolicy halvingu spadnie do 40, może do takich kwot, jak teraz mamy, ale już 150 dni po halvingu, czy tam rok po halvingu, no to już będą kwoty rzędu kilkukrotnego tego, co mamy teraz, czyli myślę, że tam około $200,000, $300,000. No, to byłoby piękne. Ja powiem tak, ostatnio czytałem 2 totalnie sprzeczne analizy 2 bardzo mądrych panów, którzy prowadzą 2 olbrzymie fundusze inwestycyjne, które zajmują się krypto, również inwestują w krypto. I jeden mówi, Bitcoin spadnie jeszcze o 40%, zanim poleci do góry, a drugi mówi, nie ma szansy, żeby spadło poniżej na stałe poniżej $30,000. Mamy teraz już tylko kierunek na północ, czyli wzrosty
i należy się spodziewać $200,000 jeszcze w tym roku. Także takie predykcje też są możliwe. No, mówię, plan B, mówiliśmy o tym już ostatnio, jego predykcja to jest między $100,000 a $1 milion. Taka rozbieżność, no ale... W każdym razie więcej niż jest teraz. Zdecydowanie więcej. No, nie ma co tu ukrywać. Dzisiejsza cena jest 2 razy niższa niż ATH. Tak. Więc spodziewamy się, że nowe ATH będzie no co najmniej 4-krotnie wyższe, czy 3-krotnie wyższe od poprzedniego. No to obserwujemy w sumie taki trend, jak był przed poprzednim halvingiem. Było to samo, że z 20,000 spadł na 10, chyba nawet na 7 w pewnym momencie. No i, tak, po halvingu podskoczył do 60,000. No czyli tutaj spadliśmy do powiedzmy 5-6. Chyba było 6,000 czy 7,000 tak, było. 7,000, jakoś marzec 2020 roku. No to do 70 powinniśmy podejść na pewno, chociaż mówię z racji tego, że mamy trochę inną sytuację na rynku, z racji tego, że jednak włączają się w to też siły no takie mocne typu spór Chin ze Stanami, wojna na Ukrainie, tak? To wszystko ma swoje znaczenie. To ten wzrost może być, zarówno jedni mówią dużo, dużo większy, inni mówią nie, właśnie będzie niższy. No każdy ma swoją teorię. Arytmetycznie jakby to przeliczyć, no to nawet by się zgadzało, bo wtedy jak spadł do 7,000, podskoczył do 60, to było 9-krotny wzrost. Czyli jak mamy teraz 30 razy 9, 270,000. Czyli koło 300, jak trafię, to zacznę grać w totolotka. Chociaż w totolotka nigdy nie miałem szczęścia. Zapamiętajmy wszyscy tą predykcję, $300,000. Ja troszeczkę mniej, bo ja jednak stawiam, że będzie to w okolicach 200-250, ale bardziej $200,000. To jest moja predykcja na moment, bo jeszcze nie powiedzieliśmy na kiedy. Na halving? Po halvingu. Mówmy się, 150 dni po halvingu. A 150 dni po halvingu? Tak. No to ja stawiam też 300,000. Myślę, że na halvingu właśnie... No, nie chcę tutaj tak mówić. Myślę, że historycznie patrząc, w dniu halvingu nie było jakichś takich spektakularnych nigdy kwot, ale już po halvingu, no siłą rzeczy. No jeżeli cena spada, ilość towaru za tą cenę spada o połowę. Czyli to jest klasyczny stock to flow. Tak. Skoro mamy coraz mniej wydobywanych nowych bitcoinów, to znaczy, że a popyt cały czas jest taki sam, no to znaczy, że będą sprzedawane... A popyt musi rosnąć, bo coraz więksi gracze wchodzą. Właśnie, a to nie tylko jest taki sam popyt, tylko ten popyt rośnie cały czas. I to już nie wchodzą detaliczni gracze, tacy jak my, którzy kupują tam jakieś drobne, tylko wchodzą duże instytucje, które będą potrzebowały naprawdę dużych środków do zabezpieczenia. Tak, ETF-y, czyli takie fundusze, które pozwalają tym firmom, które grają na akcjach, granie na otworzenie ekspozycji, tak to się fachowo nazywa, otworzenie ekspozycji na bitcoina. Czyli te firmy de facto nie kupują bitcoina, tylko kupują jakiś udział, a firma, która emituje te udziały, ona te pieniądze, które dostała, inwestuje w zakup bitcoina. Musi zabezpieczyć się. Bardzo upraszczamy, bardzo mocno upraszczam w tej chwili, jak to działa. Będzie większy popyt, będą duzi gracze. No zobaczymy, to jest ciekawy okres przed nami. A jakiego masz czarnego konia na następną hossę, że tak powiem? No bo tutaj wszyscy mówią o tym, że się zbliża, no ale co według ciebie jest takim czarnym koniem wśród kryptowalut, które są w tym momencie, albo które mają szansę zabłysnąć może, tak, bo to się bardzo dynamicznie zmienia. Bitcoin zostaje zawsze. Tak, Bitcoin ciągle zawsze. Królem, a reszta się dynamicznie zmienia. Ja myślę, że czarnym koniem albo czarnym łabędziem może być XRP, czyli Ripple, który wyrok myślę, że usłyszymy w tym roku. Wyrok, który będzie mówił o tym, czy XRP był papierem wartościowym, czy nie. To jest coś, na co chyba wszyscy czekamy. Jeżeli się okaże, że nie był, no to w tym momencie możemy mówić, że XRP będzie kosztował $100 i to w krótkim czasie. Dzisiaj poniżej $1. A z drugiej strony, jeżeli się okaże, że jednak był, no to myślę, że jego wartość spadnie w okolice zera. No to myślę, że to wtedy uderzy w cały rynek kryptowalut. Oczywiście, cały rynek kryptowalut. I to może być przyczynek do tego, że nastąpi to gwałtowne załamanie rynku, czyli że spadniemy poniżej wielu progów. Te 40% spadek jest bardzo prawdopodobny wtedy,
No i potem rynek otrząśnie się i znowu polecimy do góry i będziemy mieli faktycznie znowu wzrosty dramatyczne, czyli nawet jak osiągniemy $70,000 czy $80,000, to po spadku do 15 jednak jest bardzo, bardzo znaczący wzrost. Nie? Ale tak naprawdę myślę, że prawdziwym czarnym koniem mogą być według mnie dwie waluty. Jedna to jest Ethereum. Uważam, że tam potencjał jest cały czas niedoceniony. Może się okazać, że Ethereum ma wszystko przed sobą i ja przypomnę, całkiem niedawno mówiłem, to chyba tylko na konferencji mówiłem, są prognozy, które pokazują, czy analitycy, którzy mówią, Ethereum musi kosztować $100,000. Nie ma innej opcji. To jest cena, którą przekroczy. Czy tak będzie, zobaczymy. Ale potencjał jest bardzo duży. Przypomnę, emisja pierwotna byłaby chyba po 75 centów. Tak. Więc można powiedzieć, że dobry zarobek. Ethereum w tym momencie ile jest? 120 milionów? O ile dobrze pamiętam? Nie pamiętam w tej chwili. Dużo jest, ale jest coraz mniej. Ponieważ na skutek systemu tego spalania zrobił się deflacyjny i to w całkiem dużym stopniu, co oznacza, że nie tylko nie tworzą się nowe, ale właśnie jest zmniejszana liczba Ethereum. To na pewno będzie wpływało na cenę. Ale jest jeszcze druga waluta, która myślę, że może być czarnym koniem. Nie wiem, która. Jedna z nich. Nie obie, tylko jedna z nich. To jest albo Matic, czyli natywny token w sieci Polygon, albo Algo, czyli token Algorandu. One się w sumie zasadniczo różnią, bo Algorand to jest indywidualny blockchain, tak, a Matic to jest druga warstwa Ethereum. Tutaj mamy dwa różne podejścia, ale wydaje mi się, że nie będzie tak, że oba polecą do góry. Myślę, że raczej jeden z nich będzie faktycznie jakimś zwycięzcą i to zwycięzcą w ciągu roku. Myślę, że to jest kwestia około roku, żeby się wyłonił zwycięzca. Oczywiście zwycięzca, jeśli chodzi o wzrost. Tak. Nie mówię o przydatności, o tym, czy użytkowo będzie dobrze, czy źle, ale stawiam na to, że któryś z nich faktycznie będzie miał razy 100 spokojnie. No jak byliśmy na konferencji w Dubaju właśnie, pamiętam jak rozmawialiście z szefową Algo i ona w sumie na pytanie o cenę powiedziała, że ich ta cena w tym momencie nie interesuje, bo oni pracują nad tym, żeby zrobić coś wyjątkowego. Tak. I jeżeli doprowadzą to do końca, to ta cena naturalnie musi wyskoczyć ponad... Nie spompowana. Tak, nie będzie spompowana. No a w tym momencie od ATH są trochę... bardzo. Chyba 80-90% procent spadku mieli, tak. Także jest przestrzeń, tak może powiemy, jest przestrzeń. Tutaj bez żadnego problemu można by było zobaczyć jakieś wzrosty. Generalnie dla mnie oba projekty, zarówno Polygon, jak i Algorand, to są projekty, które mają bardzo ciekawe pomysły na to, co zrobić. No Polygon cały czas musi się rozwijać, bo niedługo po wszystkich zmianach protokołu Ethereum może nie być potrzebny, tak brzydko mówiąc, bo jedyną jakby potrzebą, którą zaspokajał do tej pory, było zmniejszenie opłat transakcyjnych. Tak, i szybkość. Tak, i szybkość transakcji. Po zmianach, nadchodzących zmianach w protokole Ethereum, te już wady Ethereum mają zostać bo już mają być poprawione, tak? Czyli wtedy Polygon musi znaleźć jakieś, już znajdują chyba jakieś rozwiązania, które... Mają parę pomysłów, z kilkoma się już podzielili. To może nie czas o tym miejsce, żebyśmy teraz rozmawiali, natomiast na pewno dzieje się w Polygonie. To nie jest tak, że oni zasypiają gruszki w popiele. Tak. Algorand tak samo działa cały czas w kierunku bycia tą siecią Zero Knowledge, czyli takiej sieci, która pozwoli na weryfikowanie pewnego rodzaju warunków, które na przykład ty musisz spełniać, bez ujawniania, w jakim stopniu ty te warunki spełniasz. Tak? Czyli mamy na przykład transakcję, chcesz pójść i zrobić transakcję jakąś, wziąć kredyt i jest powiedziane, że musisz zarabiać ponad 10,000 miesięcznie, no to teraz przynosisz, zarabiam 15 albo 20 miesięcznie, nie? A to jest słabe, bo może ktoś nie chce tego ujawniać, tylko chce powiedzieć, tak, zarabiam ponad 10. No i w ten sposób sieć może powiedzieć, tak, ten pan ma ponad 10, ile? Nie powiemy, ale ponad 10, czyli jakiś taki warunek, że warunek jest spełniony, albo że masz skończone 18 lat.
No, taki jeden z przykładów, że masz prawo jazdy. Nie mówisz, jakie prawo jazdy, jaki numer, ale że masz prawo jazdy. Tylko spełniasz warunek, ale nie ujawniając dokładnych danych. I to jest, myślę, jedna z rzeczy, która będzie przydatna i będzie faktycznie wykorzystywana. Sam widzę naprawdę dużo zastosowań tego typu rozwiązań. Więc zarówno Polygon jest ciekawy, jak i Algorand jest ciekawy. Zobaczymy, który z nich pójdzie. A już jak jesteśmy, jak już rozmawiamy o takich przyszłościowych tematach, to co myślisz o tym, co się stanie z prywatnymi coinami w przyszłości? To jest temat też jakoś niedawno mocno poruszany w związku z usunięciem przez Binance'a niektórych coinów. Tak, no najpierw usunęli, potem się wycofali, teraz jednak się odsuwają od Ripple'a. Tak. No, dzieją się jakieś rzeczy. Myślę, że generalnie te tokeny prywatne będą miały mocno pod górkę, jeśli chodzi o działanie na scentralizowanych giełdach w tych takich, nazwijmy to, cywilizowanych jurysdykcjach. Czy niecywilizowanych. No, ze względu na to nawet, że na rynku europejskim Majka ma jakby zablokować możliwość handlowania takimi tokenami prywatnymi i będzie robiła problemy giełdom, które będą te tokeny listowały. Także myślę, że to jest taki model, w który chcą uderzyć, żeby... No, wszystko sprowadzi się do tego, że pewnie pojawią się rozwiązania, które będą działały niezależnie od tych centralnych rozwiązań, które będą umożliwiały jednak jakieś współdziałanie pomiędzy blockchainami. Tutaj cały czas droga jest otwarta, jak to powinno funkcjonować. No ale myślę, że pojawią się. Potrzeba matką wynalazków i to na pewno coś powstanie. No tak jak drugiej warstwy. Tak, co było coś ciekawego, nie? Nikt tego wszyscy tego potrzebowali i ktoś to wymyślił, tak? To było bardzo ciekawe, jak pojawiły się te drugie warstwy. Mówię, kurczę, to takie oczywiste. Co myślisz o Lightningu? Co będzie z Lightningiem? Jeszcze już tak wchodzimy w takie strefy przyszłościowe. Lightning jest bardzo kontrowersyjny według mnie, bo... Nie jestem fanem. Nie jestem fanem Lightning Network na Bitcoinie, czyli to jest taka warstwa druga do robienia błyskawicznych płatności. Nie do końca mi się ona podoba. To jest bardzo tania. Tak, tania, błyskawiczna, no i jakby z definicji zrobiona po to, żeby umożliwić zapłacić za kawę Bitcoinem. Myślę, że Bitcoin nie do tego miał służyć, chociaż kurczę, no kto wie, ale ja jakoś nie lubię płacić Bitcoinem, bo to oznacza, że muszę go sprzedać. Tak, nie? A ja nie sprzedaję Bitcoina. Portfel na Lightningu mam od 4 lata i jeszcze, no nie wiem, czy zrobiłem jakąś transakcję w ogóle na nim, bo tam wysłałem komuś jeden satoshi na próbę. No właśnie. Można wysłać. $1 wysłałeś, tak? Tak. Fakty, nie mity. Nie mity, tak. Bardzo ważna Jak to niektórzy mówią, fakty autentyczne. Tak, fakty autentyczne. Tak jak mówimy co tydzień, chcemy podnieść rangę naszego programu w oczach szczególnie tych, którzy szukają prawdziwych, autentycznych informacji. Mówią, że za mało tego mamy w czasie audycji normalnie, więc teraz, żeby ten czas nie był zmarnowany, przedstawiamy 2 bardzo istotne i ciekawe fakty. Kamilu. Mój fakt jest taki, że mężczyźni zostają rażeni piorunem 6 razy częściej niż kobiety. Przypadek? No, nie sądzę. Okej, bardzo interesujący fakt. A ja mam taki fakt z życia zwierząt. Otóż lubię takie najbardziej. Wiesz, że leniwiec może wstrzymać oddech dłużej niż delfin. No. To jest ciekawe. Ciekawe, nie? Na ponad 40 minut. 40 minut. Nawet mu się nie chce oddychać. Nawet mu się nie chce jest leniwy. Dokładnie. Leniwiec to jest mistrz wśród ssaków, jeśli chodzi o wstrzymywanie oddechu. No i to jest mój fakt. Myślę, że dzięki temu wasza wiedza jest teraz na pewno większa. Tak. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Zapraszamy we wtorek na 9:30 na kwadrans z Kangą. A wszystkich jeszcze raz prosimy o łapki w górę, subskrypcję, dzwoneczek, no i oczywiście komentarz pod tym filmem. Bardzo lubimy czytać wasze komentarze, bardzo lubimy te krytyczne, bo chcemy się poprawiać. To co? Dzięki, Łukasz. Dzięki, Kamil. Do zobaczenia. Cześć. A ja mam prawdziwy fakt. Ja też mam. No to dobrze. Fakt autentyczny. No i tak.
Raz, dwa, trzy. Raz. Będę mówił. Ja tak będę mówił, tak. Dobrą robotę zrobiłem. Naukowcy amerykańscy, czy tam rosyjscy policzyli, że jak weźmiesz całą wodę z Ziemi, całą wodę, tą co jest pod ziemią, w oceanach i tą co jest w atmosferze, zgromadzisz w jedno miejsce i wpuścisz do takiej cienkiej rurki grubości 2 mm, to ta rurka będzie bardzo długa. Naprawdę tak powiedział? Oni policzyli, że ta rurka będzie bardzo długa.